Piękno zaczyna się w sercu. Nazywam się Marlena. Jestem kobietą, która jako mała dziewczynka przeżyła molestowanie seksualne. Jestem kobietą, która zmagała się z depresją. Jestem kobietą, która przez wiele lat walczyła z nerwicą lękową. Jestem kobietą, która chce dać nadzieję. To, co mi się przydarzyło, nie zdefiniowało mnie jako człowieka. Jestem dzisiaj kimś, kto ceni życie i wierzy w swoją wartość. Wszyscy składamy się z historii i choć nie możemy zmienić przeszłości, możemy zmienić naszą przyszłość. Zapraszam do obejrzenia filmu Piękno zaczyna się w sercu. Jest to zaproszenie do życia i kochania w pełni, dopóki żyjemy. Ponieważ żadna choroba nie definiuje człowieka i każdy z nas nosi własną historię, radości, ale też cierpienia. Jest to opowieść ludzi, którzy każdego dnia mierzą się ze swoimi trudnościami, chorobami i pokazują nam, jak wiele można osiągnąć dzięki determinacji, nadziei i miłości. Pragnę z całego serca, abyśmy spojrzeli na tych bohaterów z perspektywy ich niezwykłości jako ludzi, którzy się nie poddają i inspirują nas wszystkich. Dziękuję. Witam, jestem Galina. Witajcie kochani, mam na imię Kamila. Witam wszystkich, jestem Dagmara. Nazywam się Monika Hak. Na imię mam Marcin. Nazywam się Emilia, mam 36 lat. Jestem Basia, mam 49 lat. Mam na imię Jadzia. Jestem mamą, kobietą, żoną, człowiekiem. Przyjechałam do Holandii 20 lat temu. Tutaj poznałam mojego obecnego męża. Razem mamy wspólnie syna 9-letniego. Przyszłam tutaj, żeby opowiedzieć ludziom o tym, co się ze mną stało, co się ze mną wydarzyło i co zrobiła ze mną choroba. Przeszłam chorobę udar mózgu. Był na tyle silny, że było ich aż 3 w ciągu 2 dni. Moja choroba to alkoholizm. Prawie od 30 lat zmagam się z chorobą nieuleczalną leśniowskiego krona. Zmagam się z chorobą rak pęcherza. W wieku 32 lat przyjęłam szczepionkę Johnson & Johnson COVID-19, po której zachorowałam na chroniczną chorobę zwaną toczniem rumieniowatym układowym. Jestem tutaj, ponieważ 5 lat temu zmagałam się z chorobą, a konkretnie z rakiem piersi. Przyszłam na ten świat jako osoba niepełnosprawna. Jest to wada genetyczna zwana brachydaktylią. Polega na mutacji genu, który powoduje zmiany w kościach dłoni i stóp. Zaczynając od początku, zmagam się z endometriozą. Koszmar kobiet, ciągły ból co miesiąc. Na endometriozę wydaje mi się, że choruję już od początku, kiedy pierwszy raz dostałam miesiączkę. Były to ciężkie, bolesne miesiączki, ale gdy chodziłam po lekarzach, słyszałam, że taki jest mój urok, że to jest normalne, że każda kobieta ma ciężkie miesiączki i każda kobieta się z takimi rzeczami zmaga. Do momentu, aż moje życie się totalnie zapadło, gdy nie byłam w stanie normalnie funkcjonować, gdy ból dochodził do takiego etapu, że już myślałam, że już koniec, że już nie dam rady dłużej, że już nie chcę tego bólu. Wtedy zostałam skierowana do kliniki endometriozy, gdzie się okazało właśnie, że mam endometriozę. I to był początek mojego nowego życia, ale też zamknięcie starego życia.
Z dniem, kiedy podeszłam do operacji, myślałam, że to jest mój nowy początek. Myślałam, że już w końcu będzie dobrze, że w końcu będę mogła żyć bez bólu i że w końcu będę mogła normalnie żyć. Niestety nie do końca jeszcze mi się to udało. Walczę cały czas o każdy dzień, o to, żeby było lepiej, żebym żyła bez bólu. Niestety trwa to długo, bo endometrioza wywołała mi wiele ubocznych chorób, problemy z jedzeniem, stres, traumę, która pociągła za sobą bardzo dużo konsekwencji. Depresja, leki antydepresyjne, które wyłączają mi totalnie emocje, które robią to, że nie jestem tym, kim jestem naprawdę. To, że walczę o każdy dzień, to, że mimo to, że mi jest ciężko wstać z łóżka, próbuję z niego wyjść i jednak podnieść się i każdego dnia walczyć, żyć i kochać dalej. Moje życie było skomplikowane. Całe życie chyba się czułam jak czarna owca, taka gdzieś odrzucona. Nie umiałam sobie miejsca nigdy znaleźć. I choroba otworzyła mi oczy na to wszystko, dlaczego tak się działo, dlaczego nie umiałam się nigdy odnaleźć. Bo tak naprawdę moim całym życiem to były huśtawki hormonalne od miesiąca do miesiąca. 12 razy w roku klap, z którego się 2 tygodnie zbierałam, a później tydzień takiego życia na wypasie, bo w końcu Dagmara odzyskała sens życia i energię. To jest ciężka choroba, bo tak naprawdę nie ma za dużo lekarstwa. Jedyne to jest po prostu wyciszanie tabletkami antykoncepcyjnymi, ewentualnie dietą. Tylko że to po prostu też potrzebuje wszystko czasu. Pierwszy taki symptom, który dał mi znaki, że jest coś nie tak, kompletnie zbagatelizowałam. Dzięki szybkiej pomocy lekarza po zastrzyku wszystko odpuściło i pomyślałam, okej, to wracam, wszystko jest okej, czyli nic mi nie jest. Drugi nastąpił zaraz po godzinie, gdzie już się wtedy byłam bardzo przestraszona i jedyne co wtedy myślałam, pożegnać się z dziećmi. Ja to wiedziałam, że czułam taki mój moment, że no po prostu, że mogę tego nie wytrwać, że muszę się pożegnać z dziećmi, gdzie lekarze niestety nie pozwolili mi na to. I pomyślałam, no nie, no tak nie może się stać, że dzieci są dla mnie ważne, najważniejsze w moim życiu i że muszę wytrwać dla nich. Na drugi dzień dostałam niestety 3. udar, który posadził mnie na wózek inwalidzki na parę dobrych miesięcy. No i w sumie w tym momencie tak naprawdę człowiek zaczyna myśleć, co ja zrobiłam w swoim życiu i dlaczego. Dlaczego? Zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja? No właśnie i tu trzeba by było właśnie się cofnąć teraz do tyłu. Dlaczego? Bo pracujemy sobie na to całe życie. Ja pracowałam tak bardzo ciężko na to, żeby dostać ten udar. A więc trwałam w związku z człowiekiem alkoholikiem, gdzie jednak no, bycie z takim człowiekiem jest bardzo wymagające. Kiedy on miał kryzys, zawsze trwałam, zawsze pomagałam i pomogłam wyjść mu z największych kłopotów życiowych, gdzie sama nie dbałam o siebie, nie zwracałam uwagi na to, co mówi mój organizm, że już nie daje rady. Ale w momencie, kiedy dostałam udar, był to bardzo ciężki dla mnie moment, wyczerpana psychicznie. Też to było związane ze śmiercią mojego taty. Wszystko po prostu się nałożyło jedno na siebie, jedno na drugie i tak po prostu się potoczył mój los. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nigdy nie zwróciłam na to uwagi, dlaczego przestałam marzyć, dlaczego poświęciłam się dla osoby, to w sumie obcej, tak, partner
się mówi, że nie rodzina, ale obcy i poświęciłam się jemu w całości. Gdzie trochę mam wrażenie, że też zaniedbałam przez to moje dzieci, które kocham nad życie. Ale właśnie w tej sytuacji mój partner, którego ja wspierałam, po prostu się ode mnie odwrócił i stwierdził, że już taka chora i nikomu nie jestem potrzebna. Dziękuję moim dzieciom, które przy mnie trwały. Moja córka w Polsce, mój syn tu w Holandii. Moja cała rodzina stanęła na wysokości zadania, bo przyjeżdżali do mnie codziennie. Pomagali mi w codziennych czynnościach, które niestety już nie potrafiłam robić sama. Lewa strona całkowicie była niesprawna. Nie potrafiłam chodzić, nie potrafiłam się uczesać. I no tak, wtedy zaczynamy po prostu myśleć i weryfikować swoje życie. Ja się nauczyłam właśnie tego, że się nie poddam i że jestem jednak silna, silniejsza i zaczęłam mówić głośno tego, czego chcę, czego oczekuję od życia. Śmieszny taki trochę cały ten epizod powrotu mojego z Polski do Holandii, jeszcze niepełnosprawnej, kiedy próbowałam zaczynać chodzić. Mój syn zaprowadził mnie na tańce, wyobraźcie sobie, na tańce, tak, żebym mogła usprawnić swoją koordynację ruchową i tańczył razem ze mną. To było fajne, było pocieszające i wspierające, gdzie było to dla mnie bardzo ważne. No cóż, w tym momencie jestem na takim etapie, że nie chcę przegapić swojego momentu, że spełniam swoje marzenia. I idę do przodu. Całą sobą idę do przodu, zagarniam życie garściami i ludzie się mnie pytają, dlaczego taka jesteś? No właśnie dlaczego, bo zobaczyłam, jak to może być, jak ludzie się stają w jednym momencie niepełnosprawni. Mnie się udało. Udało się, bo moja sprawność ruchowa i umysłowa wróciła w 80%. I walczę o tym dalej. Dalej pracuję nad sobą, dalej ćwiczę. No i jakoś staram się dążyć, nie poddaję się. Każdego dnia wstaję i dziękuję Bogu, że jestem, że mam tą szansę przeżyć kolejny dzień i kolejny raz, nie wiem, spełnić jakieś tam kolejne swoje marzenie. Tak szczerze mówiąc, to niedawno, bo 2 lata temu zdałem sobie sprawę o tej chorobie, bo wcześniej nie wiedziałem w ogóle, że jest to choroba. Natomiast tutaj mój pobyt w Holandii po wyjeździe z Polski no stał się taką walką samym ze sobą z powodu braku bliskich, braku też zrozumienia bliskich. No i alkohol stał się moim tak jakby przyjacielem. Przyjacielem takie na samotne wieczory, przyjacielem na dobre samopoczucie, właściwie takim lekarstwem. Co niestety przeistoczyło się w nadużywanie. Może tak to jest jasno powiedziane, w nadużywanie. Do alkoholu szybko pojawiły się środki zmieniające świadomość innego pochodzenia. Mam tutaj na myśli narkotyki miękkie, twarde, różne. No nie jest mi łatwo o tym mówić, ale tak jest, tak właśnie było. Niespełna 2 lata temu zdałem sobie sprawę z tego. Miałem taką sytuację w życiu, że miałem ostatnie 5 euro w kieszeni i poszedłem do sklepu kupić sobie pieczywko i jakąś wędlinkę do zjedzenia, żeby po prostu się najeść, ponieważ no, byłem bardzo głodny, a alkohol górował nade mną. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Idąc do tego sklepu, mając w głowie, że kupię pieczywo i wędlinę, minąłem stoisko z pieczywem, minąłem stoisko z wędlinką i kupiłem sobie wino. Wino najmocniejsze, jakie było, po to, żeby zaspokoić swój głód alkoholowy. I wtedy sobie zdałem sprawę właśnie, że to nie jestem ja, że alkohol panuje nade mną. Następnie szukałem pomocy, bo wiedziałem sobie, że nie poradzę sobie sam, że jest to silniejsze ode mnie i góruje nade mną. Szukałem pomocy przez internet, jakieś terapie, takie rzeczy, a ponieważ jestem w Holandii i nie znam perfekcyjnie języka holenderskiego,
Ciężko było mi się gdzieś załapać i znalazłem wspólnotę ludzi, może inaczej powiedzieć grupę wsparcia, wspólnotę ludzi, którzy dzielą się własnym doświadczeniem. Udając się tam na spotkanie, nie wiedziałem, że tak na mnie to podziała. Jest to wspólnota ludzi, którzy dzielą się własnym doświadczeniem. Spodziewałem się, że będą tam ludzie, tak zwany margines społeczny, sami alkoholicy, brudni, że tak powiem, obsikani, no tak jak w Polsce postrzegany za alkoholik, czyli margines społeczny. Wchodząc na to spotkanie, które odbywało się wtedy w niedzielę, to ja byłem tym marginesem. To ja byłem tym marginesem społecznym, to ja byłem tym żulem tak zwanym. Jak spojrzałem na tych ludzi uśmiechniętych, tryskających życiem, widać w nich było taką pogodę ducha. Naprawdę było to dla mnie żenujące, że ja dopiero co się przyznałem, że jestem chyba tym alkoholikiem, bo nie wiedziałem wtedy jeszcze. Wchodząc na to spotkanie, zdałem sobie sprawę, że to jednak ja jestem tym alkoholikiem, tym żulem. Więc co chciałbym powiedzieć ludziom zdrowym? Przede wszystkim, że alkoholizm to jest choroba. Jest to choroba postępująca, choroba śmiertelna, choroba ciała, duszy i umysłu. I bardzo ciężko poradzić sobie samemu z tą chorobą. Ludzie zdrowi, tak zwani ludzie umiejący pić alkohol umiarkowanie, z kontrolą, nie mają pojęcia, cóż to jest za choroba. Wiele ludzi sobie nie zdaje sprawy, tak samo jak ja. Przez wiele lat pijąc alkohol, nie miałem pojęcia, że mam ten problem. Dopiero właśnie ta sytuacja z tym pójściem po pieczywo i po wędlinkę, zdałem sobie wtedy z tego sprawę. I takie przesłanie dla ludzi zdrowych, którzy po prostu, żeby nie oceniać ludzi pijących alkohol, czy ludzi, którzy biorą inne środki zmieniające świadomość, nie oceniać ludzi po zachowaniu, po okładce, żeby stać się na chwilkę empatycznym, wczuć się w rolę tego drugiego człowieka, nie? Ubrać jego buty i spróbować przejść jeden dzień z życia alkoholika czy narkomana. Jak to jest, nie? Jak to jest nie mieć pieniędzy, jak to jest sięgać po alkohol czy po środki zmieniające świadomość, nie chcieć tego robić, a jednak robiąc to, jak to przebiega, nie? Ja apeluję do wszystkich ludzi, którzy nie potrafią dostrzec człowieka w człowieku, nie oceniajmy, bo nikt nam nie dał prawa, żeby oceniać, żeby komuś wyrządzać krzywdę, czy tam analizować jego życia. Absolutnie nie. Żeby wyciągnąć rękę, usiąść, porozmawiać, zapytać się przede wszystkim, gdzie jest problem, co się dzieje i nie osądzać ludzi po okładce, po zachowaniu. To jest bardzo ważne i wyciągnąć pomocną dłoń. Bardzo ważne, bo sam ten człowiek sobie nie poradzi. Nawet jeżeli nie będzie chciał przyjąć tej pomocy, ale jeżeli zobaczy w was, w ludziach zdrowych, że ktoś się o niego troszczy, ktoś daje mu szansę, on na pewno wróci, nie? Wróci i wykorzysta to. I no fajnie by było, gdyby ludzie zdrowi naprawdę mogli popatrzeć na te osoby empatycznie. Troszkę empatii. Nie piję alkoholu od niespełna 2 lat. W Holandii jestem od 10 lat. Lat mam 46 i tak analizując swoje życie, kiedy pierwszy raz sięgnąłem po alkohol i kiedy potem sięgałem po niego częściej, czyli wieczorami, niby jedno piwko czy tam drink wieczorem, to już dzisiaj wiem, że już wtedy byłem alkoholikiem. Reasumując to wszystko, jest to 24 lata picia. 24 lata picia alkoholu, co dzieje się z ciałem człowieka i z mózgiem. Ciało jeszcze idzie oszukać, bo sport, różne aktywności fizyczne pozwala to oszukać organizm, natomiast głowa, myślenie zostaje długo w tyle, bardzo długo. Picie alkoholu dawało mi dużą ulgę, bardzo dużą ulgę, uciekanie od problemów. Napicie się alkoholu wyzwalało we mnie tak jakby, że jutro będzie lepiej, nie? Jutro będzie fajnie, wszystko się ułoży. Następny dzień przynosił jeszcze większe straty w mojej głowie oczywiście i w życiu codziennym. I znowu się powtarzał mechanizm, i znowu się powtarzał, i to wszystko się pogłębiało. Dzisiaj wiem na pewno, analizując sobie swoje życie, że moje decyzje wyjazdu z Polski, czy zaprzestaniu pracy w Polsce, w której pracowałem 17 lat bez przerwy, są to decyzje związane z alkoholem, nie? Na pewno. Dzisiaj sobie zdaję z tego sprawę. I tak samo tutaj w Holandii. 8 lat życia, że tak powiem, po pijaku, 2 lata życia trzeźwego. W ciągu tych 10 lat, jeżeli to podzielę sobie na te 8 i 2, to
z tych 2 lat ja pamiętam więcej rzeczy, więcej doświadczeń życiowych, fajnych, uśmiechniętych, radosnych dni, wycieczek i naprawdę fajnych wieczorów, czy koncerty, no różne przepiękne rzeczy. Z tych 2 lat pamiętam więcej rzeczy niż z tych 8 lat pijanych i z tych poprzednich z Polski. Z tamtych lat nie pamiętam za wiele. Nie o to chodzi, że byłem pijany czy coś w danym dniu, tylko po prostu głowa jest tak zamroczona przez alkohol i te inne środki, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, nie pamięta po prostu. Cieszy się chwilą, to przejdzie, jutro następny alkohol, następna impreza, jakieś następne wyzwanie. Człowiek tego nie pamięta, po prostu jest zaślepiony. Chodzi tylko o alkohol, żeby się tylko napić, czy sobie pofolgować z innymi środkami. A co mogę powiedzieć jeszcze na temat alkoholu i zachowania mojego, to, że ja miałem bardzo fajną rodzinę, jako młode dziecko. Moja mamusia nie piła nigdy alkoholu, tata, wiadomo jak kiedyś pił, okazyjnie, nigdy go nie widziałem pijanego. Moja siostra nie pije w ogóle alkoholu, także nie jest to dziedziczne, a ja sięgnąłem po ten alkohol. Wydaje mi się, też nie jestem pewien, że my jako dzieci, ja jestem 78 rocznik, że my nie byliśmy, przynajmniej u mnie w domu tak było, my nie byliśmy wychowywani, tylko to była tresura. Oczywiście ja nie mam nic do moich rodziców, absolutnie nie, bo oni byli podobni albo jeszcze gorzej wychowywani. I to była taka tresura, idź, zrób, przyjdź, a spróbuj przynieść złą ocenę, spróbuj coś tego nie zrobić, żeby tylko w domu nie było wstydu, nie? Ja to tak pamiętam. Kary cielesne, za które też nie jestem, oczywiście nie obwiniam rodziców, bo oni też tak byli wychowywani. I bardzo ważną osobą w moim życiu jest mój teściu, który nie żyje świętej pamięci, bo właśnie on dopiero pokazał mi, on nawet nie wiedząc tego, że mnie uczy tego, pokazał mi, jak być dobrym człowiekiem, jak dbać o rodzinę, że nieważne jest kto, co potrafi, kto, co jest to rodzina i trzeba o nią dbać. I to dobro rodzinne, nie? Ja nie pamiętam, czy ja słyszałem, ja nie mogę powiedzieć definitywnie, że nie, ale ja nie pamiętam słowa kocham cię, Marcin, czy fajnie to zrobiłeś, Marcin, jestem dumny z ciebie. Ja nie pamiętam takiego czegoś od rodziców. Nie pamiętam. Gdy opuszczałem Polskę, moi synowie byli jeszcze, no nie moi, bo nasi synowie byli jeszcze dziećmi i tak naprawdę starszego syna mogę powiedzieć, troszkę go wychowałem, bo miał 12 lat, jak wyjeżdżałem, ale młodszego syna no nie miałem szans wychować, bo był malutkim dzieckiem jeszcze, miał 4 lata. I co mogę im dzisiaj powiedzieć, bo ja wiem, że wtedy ja nie mówiłem na tamtą chwilę kocham cię, bo też nie byłem tego nauczony. Ciężko było, mi ciężko przez gardło przychodziło słowo przepraszam, kocham cię, czy przytulanie się, czy mówienie komuś zdrobniale Marcinku, Anetko, Violetko, Filipku. Było to dla mnie bardzo ciężkie dzisiaj. Wydawało mi się wręcz, że ludzie tak się do siebie nie odzywają w ogóle, nie? Ja tak byłem przynajmniej wychowany, że ludzie tak się do siebie nie odnoszą, że to coś jest nie tak. A pijąc alkohol przez resztkę życia, przez resztę życia, to się pogłębiało, że ja tak jakbym się zatrzymał w rozwoju. W rozwoju fizycznym może nie, ale w rozwoju psychicznym. Na poziomie właśnie dziecka, tam czy 17-latka, czy 18-latka. No stanęło to u mnie. I prosząc o pomoc grupę wsparcia, czy wspólnotę ludzi, którzy dzielą się własnym doświadczeniem, tam się od 2 lat tam uczęszczam, spotykam się z nimi i jakby nie patrzeć, jest to teraz moja rodzina, która mnie rozumie, wspiera i tam właśnie się nauczyłem tego wszystkiego, tego, że ludzie się do siebie odzywają kulturalnie, bardzo miło, zdrobniale, przytulają się do siebie, że to nie jest nic takiego, że to jest normalne, nie? Tego mi właśnie bardzo brakowało. I tego się nauczyłem. I tego, o dziwo, tego się nauczyłem wśród alkoholików, którzy już oczywiście nie piją. A jeszcze mówiąc o alkoholizmie, alkoholizm jest to choroba śmiertelna, postępująca i ja będę się, jak to powiedzieć, ja będę się leczył do końca życia. Już wiem o tym, że będę się leczył do końca życia i że alkohol to, że jestem uczulony po prostu na alkohol i nie jest to dla mnie. W 2020 roku miałam silne zapalenie pęcherza. Lekarze mnie leczyli, antybiotyki, ale to nie pomagało. Co chwilę wracało. Jak pojechałam do Polski, poszłam do lekarza, do ginekologa. Okazało się, że w pęcherzu jest coś, czego nie powinno być. I
jak najszybciej powinnam się udać do urologa. Więc jak wróciłam z wakacji, przyjechałam do Holandii, poszłam do lekarza rodzinnego i poprosiłam o skierowanie. To były ciężkie dni, bo jeszcze dostałam antybiotyk, żeby sprawdzić, czy to jest bakteria, czy coś innego, tak jak zawsze. Po tygodniu dostałam telefon, że mam się skontaktować z urologiem. Pojechałam do Utrechtu na spotkanie razem z mężem. Miałam badanie cystoskopię. Na kamerze było widać, że w pęcherzu jest coś, czego nie powinno tam być właśnie. Więc po tym badaniu zaprosił mnie lekarz do gabinetu i zaczął wypytywać, czy ktoś z rodziny nas chorował na raka. I takie w tym podobne pytania. I że jak najszybciej trzeba operację. Po tej rozmowie zaprowadził nas do innego gabinetu. Zobaczyłam napis na drzwiach psycholog-onkolog. W tym momencie wiedziałam, że już mam raka. Tak to czułam. Z tej rozmowy z panią psycholog nic nie zrozumiałam, nic nie wiedziałam. Po prostu nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Wróciliśmy do domu z mężem. Zaczęły się telefony od lekarzy. Ustalona była data operacji. I czekanie. Czy to rak złośliwy, badanie całego ciała, czy są przerzuty, w jakim stopniu jest. To było coś bardzo ciężkiego, nie do opisania. I bardzo ciężko to przeżywałam razem z moim mężem. Po tygodniu przyszedł ten dzień, poniedziałek, miałam operację. Po operacji było czekanie na wyniki. Dostaliśmy telefon od lekarza, bo to była w stanie korona, więc nie było często wizyt u lekarzy. Więc dostałam telefoniczny, że to jest rak pęcherza, że złośliwy. Ale druga dobra wiadomość, że nie ma przerzutów. To nas ucieszyło i dodało siły do walki. Po 3 miesiącach miałam kontrolę, czy wszystko jest dobrze. Okazało się, że znowu wyrósł. Następna operacja, następny płacz i myślenie, co będzie dalej. Po tej drugiej operacji dostałam od lekarza wlewy do pęcherza, które miały zapobiec odrastaniu. Pół roku było czysto, cieszyliśmy się, ale po następnej wizycie okazało się, że no niestety, ale nie pomaga ta chemia. I była kolejna 3. operacja. Po tej 3. operacji lekarz zasugerował, żebym dostawała mocniejszą szczepionkę BCG, tak się nazywa. To są prądki gruźlicy, które mają zapobiec odrastaniu. W tej chwili już rok minął, jak nie ma wznowy, więc cały czas kontroluję i co 3 miesiące chodzę na badania. Dostałam schemat 3 lata tych szczepionek BCG w odstępach. Jestem po 12 szczepionce, wszystko jest dobrze i jeszcze następne czekają przede mną, więc mam nadzieję, że zachowam mój pęcherz, że on się więcej nie przyjdzie do nas i będzie wszystko dobrze. Jako dziecko przeszłam wiele operacji wielogodzinnych. Były to bardzo ciężkie czasy w Polsce z dziwnymi zasadami.
więc w szpitalu przebywaliśmy sami, bez rodziców. Po kilka tygodni, po czym wracaliśmy do domu obcych ludzi. A kiedy przyzwyczailiśmy się do naszych rodziców, poznaliśmy ich, znów musieliśmy wracać do szpitala. Nie myślę, że się skarżę, bo to było jedyne dzieciństwo, jakie znałam i było dla mnie wspaniałe. Tak mi się wtedy wydawało. Schody zaczęły się, kiedy trafiłam do szkoły podstawowej i okazało się, że nie wszyscy są jak ja. Było to ciężkie, ale przeszłam przez to. Niestety przyszło mi zapłacić za tą huśtawkę emocjonalną w późniejszym czasie. Jako nastolatka zachorowałam na zaburzenia odżywiania, które wyniszczyły mój organizm i psychikę. Kiedy myślałam, że wszystko zaczyna się układać, poznałam mężczyznę mojego życia, wzięliśmy ślub. Straciłam 3 dzieci, będąc w ciąży, ale stał się cud i przyszedł na świat mój syn, Oliwier. Tak naprawdę rodzina i przyjaciele są dla mnie całym światem i to dzięki nim mogłam przejść przez to wszystko. Udział w tym projekcie dedykuję ofiarom z całego świata poszczepiennie poszkodowanym. Oprócz niezwykle agresywnych skutków ubocznych szczepionki przyszło mierzyć mi się także z systemem szeroko pojętym, ze służbą medyczną, z niewiedzą lekarzy, z ignorancją, z rasizmem i z tym chciałabym walczyć. Niestety w chorobie przyszło mi się mierzyć z ogromną niewiedzą, z ogromną ignorancją nie tylko lekarzy, ale bliskich, przyjaciół. Cały czas słyszałam, że wyglądam względnie dobrze i niemożliwym jest, żeby cokolwiek mnie toczyło. Było to bardzo przykre i bolesne. Udowadnianie choroby. Choroby rzadkiej. Choroby rzadkie z zakresu autoagresji są chorobami bardzo przebiegłymi, niewidzialnymi. Chroniczne zmęczenie, osłabienie mięśni, mdłości. Tego nie możecie zobaczyć, a to wszystko jest. Oczywiście są też inne symptomy, takie jak wypadanie włosów, utrata wagi, siniaki, anemia. To wszystko jest widoczne, natomiast nie u każdego. I prosiłabym wszystkich, aby nie oceniali książki po okładce. To tak bardzo ważne i popularne stwierdzenie, ponieważ gdyby nie fakt mojej determinacji, ciętego języka, sytuacji finansowej, stabilizacji, którą posiadałam podczas przyjęcia szczepionki Johnson & Johnson, prawdopodobnie dzisiaj nie siedziałabym tutaj przed Państwem, tylko leżałabym 2 metry pod ziemią. Choroba dodała mi odwagi. Odwagi do życia, do cieszenia się nim, do mierzenia wyżej. Podniosła moją samoocenę, o dziwo, o ironio. Udowodniła mi, że jestem niezwykle silną, zdeterminowaną jednostką, że powinnam liczyć i mogę liczyć tylko na siebie. Uwolnienie od choroby jest chyba moim największym marzeniem obecnie. Nie wierzę, że uda się to osiągnąć, ponieważ jestem chronicznie chora. Jestem zagadką dla lekarzy, dla świata medycyny. Ale wyobrażając sobie ten dzień, kiedy słyszę, czuję, że jest dobrze, to chyba jakbym wygrała życie. Na nowo. Moim największym marzeniem przede wszystkim jest być zdrową i śpiewać. Pracować głosem. To jest moje największe marzenie. Cieszyć ludzi swoim głosem. W najtrudniejszych momentach siłę dodaje mi muzyka, dodaje mi wiara w lepsze jutro, nadzieja w to, że będzie lepiej, że jeszcze trochę tego czasu przede mną zostało i mam jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
Jeśli jesteś w podobnej sytuacji jak ja, niezależnie od tego, czy jesteś uzależniony, czy borykasz się z chorobą rzadką, chorobą autoimmunologiczną, nowotworem, alkoholizmem, nieistotne, jeśli czujesz, że nie masz wsparcia wśród bliskich, a tego właśnie Ci trzeba, napisz. Śmiało pisz do mnie. Nie jestem tutaj po to, by kogokolwiek namawiać do brania, nieprzyjmowania szczepionek. Nie oceniam, czy one są złe, czy dobre, potrzebne, niepotrzebne. Proszę tylko pamiętać, że jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, jesteście zdani sami na siebie. Jak ja. Od 9 lat jestem szczęśliwą posiadaczką Stomi, która tak naprawdę uratowała mi życie i dzięki niej żyję. I chociaż choroba Crohna nie była łatwą drogą dla mnie, była pełna bólu, cierpień, to nie poddałam się, ponieważ miałam swoje cele i wiele marzeń do zrealizowania. Kiedy już zaczęłam normalnie funkcjonować ze Stomią, pojawiło się w mojej głowie pytanie, dlaczego ja o tym wcześniej nie wiedziałam? Dlaczego nie wiedziałam, że można tak żyć normalnie, bez bólu, bez cierpienia, nie myśleć o diecie, o toalecie, o jedzeniu? Czemu wcześniej nikt mi o tym nie powiedział? Stomia nigdy w niczym mnie nie ograniczała i nie ogranicza. Dzięki niej oraz przyjmowaniu leku biologicznego od wielu lat jestem w remisji, co pozwala mi właśnie realizować swoje marzenia, swoje cele i żyć pełnią życia. Nie ograniczam się w niczym, staram się pomagać innym. Jestem wolontariuszem w Polskiej Fundacji Polka dla Kobiet Polskich od wielu lat. Od niedawna także w Polskiej Fundacji Stoma Life jako wolontariusz oraz raz w roku pomagam na finale w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Był to rak Tak genetyczny naprawdę typu BRCA. Pomaga mi zrekompensować wiele lat cierpień i skupić się teraz na pomocy innym. Jednym z takich kluczowych momentów w moim życiu był wyjazd do Holandii. Wyjechałam po zdrowie, po lepsze możliwości leczenia, zostawiając w Polsce rodzinę, dobrą pracę i przyjaciół. Mój wielomiesięczny pobyt w szpitalu był pełen bólu i cierpienia, ale pamiętam, że w chwilach zwątpienia pomagało mi słuchanie piosenki Michała Szpaka „Jesteś bohaterem”. To właśnie ta piosenka motywowała mnie do życia i pozwalała zapomnieć o tym wszystkim złym i motywowała mnie w sposób taki, że uświadamiałam się przekonaniu, że też mogę być tym bohaterem. Dzięki tej piosence potrafiłam odnaleźć sporą siłę w sobie i uwierzyć, że uda mi się wyjść z tej choroby. Pomaganie daje mi ogromną siłę, satysfakcję, poczucie spełnienia. Dzięki chorobie nauczyłam się, jak cennym darem jest empatia i wrażliwość. Staram się inspirować innych, przekazując im, jak cennym darem jest życie i przede wszystkim w jaki sposób można ludziom też pomagać. Co pomaga mi wierzyć w lepsze jutro? Na pewno moja siła i determinacja, możliwość akceptacji, wsparcie rodziny, przyjaciół i to, że nie jestem wykluczona ze społeczeństwa. Może też edukacja i świadomość, bo dzięki wiedzy, którą zdobywają ludzie, nie czuję tego wykluczenia i czuję się taka akceptowalna w tym społeczeństwie. Nigdy się nie poddałam, ponieważ wiem, że życie ma wiele do zaoferowania i nawet w obliczu choroby, a moją motywacją jest chęć niesienia pomocy. Mogę być też wsparciem dla wielu osób, motywując ich, inspirując ich. Mam też cele i marzenia i wierzę, że życie jest pełne potencjału i jeszcze sporo rzeczy przede mną i niejedna fajna historia. Życie jest nieprzewidywalne. Każdego dnia zderzamy się z różnymi przeciwnościami, więc trzeba cieszyć się z tych rzeczy małych. To doświadczenie z chorobą nauczyło mnie wielu rzeczy, a przede wszystkim pozwoliło mi poznać samą siebie. Weszłam w głąb siebie, poznałam swoje słabostki, swoje mocne strony
I otworzyła mi też drzwi do wielu wyzwań. Moim przesłaniem dla osób zdrowych jest to, żeby nigdy nie brać życia za pewnik. Życie jest tak nieprzewidywalne. Życie pełnią życia. Nie odkładajcie marzeń na później. Cieszcie się po prostu z małych, drobnych rzeczy. Dbajcie o siebie. Z powodu którego też 10 lat temu zmarła moja siostra, młodsza siostra, Agnieszka. Było to dla mnie bardzo, bardzo trudne, wręcz ciężkie do przeżycia, ponieważ jako dzieci straciłyśmy mamę w wieku, ja byłam 15 lat, no i młodsze rodzeństwo i starszy brat. Wychowywała nas babcia. Tata był dużo młodszy od mamy, więc też chciał sobie jakoś poukładać życie, a my po prostu sami się z tym zmagaliśmy. Wtedy nikt nie wiedział, że rak, z powodu którego zmarła moja siostra, jest rakiem genetycznym. Dopiero jak mnie to dotknęło, wtedy dowiedzieliśmy się, co to tak naprawdę jest. W tym całym moim procesie, który przeszłam, starałam się nie używać słowa walka, ponieważ walka kojarzy mi się z czymś złym, jest wysiłkiem, aczkolwiek był to trudny moment, ponieważ gdy usłyszałam wynik, skojarzyłam sobie zaraz moją siostrę i poczułam tak, jakby dla mnie już wszystko to się skończyło, że zadałam sobie pytanie, i co, to już? To już wszystko w tym życiu? Wtedy też podeszłam do tego zupełnie inaczej niż wszyscy podchodzą. Postanowiłam przyjąć tego gościa, przyjrzeć mu się bliżej. Stwierdziłam, no, okropny jesteś. Okropny. Nie wiedziałam, co się wtedy stanie, ale szłam dalej, bo gdzieś w środku czułam, że muszę tak postąpić. Że muszę tak postąpić, ponieważ mam dzieci, mam wnuka, który właśnie urodził się po pierwszej mojej chemioterapii. I teraz tak sobie nieraz mówię, że urodziliśmy się razem. Oboje mamy po 5,5 roku około. Także tak, ugościłam tego gościa w sobie, przyglądałam mu się, postanowiłam, że go nakarmię chemioterapią. On oczywiście fikał i znikał. Ja natomiast szłam dalej. Może nie wszyscy wiedzą, jak wygląda chemioterapia, ale ja nie będę teraz o tym opowiadać. Był to trudny proces. No, ja postanowiłam dalej przyglądać się temu gościowi i razem z lekarzami ustaliliśmy, że wytniemy gościa. No i tak zrobiono. On zniknął, a ja zaczęłam. Mówię zaczęłam, ponieważ wtedy zaczęło się moje takie inne życie. Nie chcę mówić tutaj, że się poddałam, bo
bo ja nie będę używać tego słowa, że się poddałam, bo ja nie stanęłam do walki. Ja po prostu szłam dalej, ignorując go. A wiemy, że jak się kogoś ignoruje, to ten ktoś wtedy cierpi najbardziej. Tak podobno jest udowodnione. Więc tak to u mnie się odbyło. Wspólnie z lekarzami podjęliśmy decyzję o usunięciu obu piersi i rekonstrukcji z moich własnych tkanek, a konkretnie z brzucha, wraz z nerwami i naczyniami krwionośnymi. To było dla mnie szokiem, jak ta technologia poszła do przodu i co można zrobić. Także ucieszyłam się później z tego, ponieważ zrobiono ze mnie, ja mówię Barbie, daleko mi do niej, ale to nie o to chodzi. Ale cieszę się, bo zawsze miałam kompleksy na punkcie mojego brzucha, więc po tej operacji stałam się piękną, mogę tak powiedzieć. I cieszę się z tego bardzo. Natomiast sama ta przygoda nie była miła. I powiem Wam, że ma się wtedy przed oczami dzieci, rodzinę, to dziecko, które się urodziło. Przepraszam, ale też miałam takie myśli, że co by było, gdybym ja już go nie zobaczyła? On jest dla mnie wszystkim. To jest cud świata dla mnie. I teraz mogę powiedzieć, że podjęłam dobrą decyzję, ignorując tego gościa w sobie, bo to dało mi siłę do tego, żeby być tu i teraz, bo wtedy miałam więcej czasu. Ja się zatrzymałam, ja zaczęłam myśleć o sobie, więcej myśleć o sobie, zastanawiać się, kim jestem, dlaczego tu jestem, jak to się wszystko odbywa. Zaczęłam zwiększać bibliotekę o pewne książki. Pierwszą była Potęga podświadomości Murphy'ego. To jest po prostu, zrobiło u mnie mega robotę, powiem Wam. I też dowiedziałam się, że wszystko, co nas spotyka, jest po coś. Nawet gdy nam się to nie podoba, nawet gdy cierpimy, nawet gdy mamy tak ciężkie przypadki, jakie się nam przytrafiają, to uwierzcie mi, dzisiaj wiem, bo doświadczyłam tego na sobie, że to wszystko dzieje się po coś. I jest nam dane każdemu w odpowiednim dla nas momencie. I gdyby nie ta choroba, gdyby nie ten przypadek, to ja być może nie dowiedziałabym się wielu rzeczy, ponieważ każdy z nas jest zajęty tym dniem codziennym, codziennością życia i robieniem, udowadnianiem sobie, że ja dam radę, ja potrafię, no bo kto jak nie ja, prawda? Jednak to nie o to w tym chodzi. Chciałabym, żebyśmy nie musieli sobie udowadniać ani innym, że damy radę, że tak, za wszelką cenę damy radę, bo przyjdzie czas, że organizm nam powie stop. W taki sposób mówi, nie słuchasz, więc dowalę ci jeszcze bardziej. Prawdopodobnie mi też tak dowalił. Na szczęście tak mnie huknął, że tak przebudził mnie. I zrozumiałam, że zajmę się odkryciem siebie. Przede wszystkim siebie, a to po to, żeby być dla rodziny, żeby być dla dzieci, dla męża i dla kochanego wnuka.
życzę sobie i Wam, wszystkim, żebyście przewartościowali swoje priorytety i żebyście zobaczyli naprawdę, co jest dla nas najważniejsze. Chciałabym, żeby każdy z nas umiał żyć tu i teraz. Te słowa mają taką głębię, że nie jesteśmy sobie tego w stanie wyobrazić, co one tak naprawdę kryją. Bardzo chciałabym, żeby każdy tak na chwilę się zatrzymał i sobie to uzmysłowił. Wiecie, co Wam powiem? Teraz, po tym, czego doświadczyłam, co poczułam i tak dalej, w tym całym procesie, jestem z siebie tak bardzo dumna, tak, z siebie, bo nie wiedziałam, że jestem tak silna, nie wiedziałam, że jestem tak odważna i nie wiedziałam, jakie pokłady wiedzy mam w sobie, a one były ukryte, tak ukryte, że stłamsiły mnie totalnie. Że czułam się jak zamknięta w klatce, że nie wiedziałam, kim jestem, nie wiedziałam, jak to życie ma wyglądać i czy ja w ogóle mogę mieć marzenia. No i tu się dowiedziałam, że mogę. Zaczęłam odkrywać swoje pokłady dzięki, powiem Wam, pracy z podświadomością, czyli tym, co jest w nas samych. Każdy z nas to ma, tylko o tym nie wie, bo jest to zagłuszone codziennością, pracą, biegiem i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymajmy się na chwilę i odkrywajmy te pokłady, bo ta praca z podświadomością po prostu mnie przebudziła na tyle, że ja dzisiaj jestem szczęśliwa, że ja dzisiaj jestem naprawdę radosna i cieszę się z rzeczy, z których wcześniej się nie cieszyłam. To nie jest tak, że jak każdy mówi, że no, to teraz po tej chorobie to się stajesz innym człowiekiem. To takie pospolite powiedzenie. My jesteśmy tym innym człowiekiem, tylko o tym nie wiemy. Zajrzyjmy w siebie, w głąb siebie, bo całe piękno zaczyna się w sercu, kochani. Naprawdę. I z tego jestem bardzo dumna. Co bym sobie powiedział? Spotykając siebie 25 lat temu jako młodego człowieka, młodego chłopaka, dzisiaj z tym doświadczeniem, które mam, na pewno bym powiedział, że alkohol i wszystkie środki zmieniające świadomość to jest zabójca. To jest cichy zabójca, który tylko czyha. Nie? Niektórzy umią to opanować, niektórzy nie. W każdym bądź razie nawet zdrowi ludzie, którzy piją, to też jest zabójca. I dzisiaj, gdybym spotkał siebie 25-latka, na pewno bym o tym powiedział, jak najdalej od alkoholu. Ponieważ niszczy życie, niszczy stosunki międzyludzkie, wyniszcza organizm. Samo zło. Nie ma nic w tym dobrego. I też słuchałbym rad starszych ludzi, rodziców, których tak olewałem oczywiście, bo ci ludzie jednak przeszli swoje w życiu i nie mówią tych rad po prostu tak od siebie, czy z książki wyczytanych, mówią to, co przeżyli w życiu. I dzisiaj wiem, że ja dzisiaj ufam ludziom po przejściach, jeżeli opowiadałem o swoim doświadczeniu jakimkolwiek, czy związanym z alkoholem, czy ze środkami zmieniającymi świadomość, czy z hazardem, czy jakimkolwiek uzależnieniem, ja tym ludziom po prostu wierzę, bo oni to przeżyli i nie mówią tego z wycinku z gazet, czy z internetu, czy z YouTube, po prostu mówią o swoim doświadczeniu i ja im po prostu ufam. Nie? A jakbym siebie spotkała te 10 lat temu, może bym, ja jestem człowiekiem knombrym, więc może bym siebie nie posłuchała, ale kto wie, może i tak. Bym właśnie sobie powiedziała, że walcz, dziewczyno, nie daj się stłamsić i spełniaj marzenia, które gdzieś tam od zawsze we mnie były i gdzieś tam ktoś je ugasił.
a teraz na nowo zaczynam marzyć i spełniać te wszystkie moje marzenia. I chociaż może nie wszystkie, bo na wszystkim może nie starczy czasu, ale właśnie, że coś robię w tym kierunku, że idę do przodu. Także to jest ważne w życiu, żeby przeżyć każdy swój dzień tak, jakby się jutro miał skończyć świat. I pamiętajcie, naszych przeżyć i naszych wspomnień nikt nam nie zabierze. Zaopiekuj się sobą, zajmij się sobą, zacznij wyznaczać swoje granice, zacznij żyć, bawić się, kochać i traktować życie tak, jakby to był ostatni dzień, tak żebyś stanął na końcu swojej drogi i powiedział: tak, moje życie było wspaniałe, cudowne i przeżyłem je tak, jak miałem przeżyć, jestem teraz gotowy iść dalej. Ciężko mi było, ale wiem, że gdyby nie ta siła i wsparcie mojej rodziny, nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem. Żyj jest o wiele później, niż ci się wydaje. Nie odkładaj niczego na jutro, na później, na lepszy moment, na lepszy czas, bo jutro może nie nadejść. Gdybym miała okazję spotkać się z sobą 20 lat temu, powiedziałabym sobie: kochana, twoja choroba, a raczej choroby, nie definiują cię. Nie jesteś tylko tym. Gdybym mogła dać radę małej Kamili sprzed lat, powiedziałabym jej: walcz o siebie. Nie pozwól, aby opinie innych na twój temat zgniotły cię. Życie jest piękne. Czerp z niego całymi garściami i pamiętaj, że nawet jeśli słońce zajdzie za chmury, ono wciąż tam jest. Kiedyś nie myślałam nigdy w życiu, że dowiem się, że choruję na raka. Nawet przez moment mi to nie przeszło. I wiem, że jest ciężko rozmawiać zdrowa osoba od z chorą osobą, bo wiem, że jest ciężko. Nie wiesz w takim momencie, co masz powiedzieć. Nie wiesz, jak masz się zachować. Ja to przeszłam. Też wcześniej ktoś bliski u nas był chory, z rodziny, z przyjaciół. I wiem, że bardzo ciężko cokolwiek powiedzieć takiej osobie. Więc ja wam chcę powiedzieć, żebyście, kochani, nigdy nie zamykali się na tą drugą osobę, na tą chorą. Zadzwońcie, zapytajcie się, nie musicie mówić o chorobie. Po prostu co słychać, albo co lekarze mówią na temat twojej choroby, jakie będą dalsze postępowania. Po prostu bądźcie z nimi, przyjdźcie na kawę, bo akurat przechodziłem, ale będzie to miłe, uwierzcie mi. Nawet jak powiecie, że będzie dobrze, chociaż ja, jak to słyszałam, mówiłam: co ty możesz wiedzieć? Jak sama, ja nie wiem ani ty, co będzie. Bo w głowie człowiek miał tylko jedno: jak długo jeszcze będzie żył, czy przeżyje, czy da radę. Ale dzięki właśnie ludziom, przyjaciołom, rodzinie, którzy dzwonili, przysłali mi kwiaty, pisali, jak się czuję, co dalej. Jestem tu i walczę z tym i wierzę, że przyjdzie ten dzień, w którym dowiem się: Monika, jesteś zdrowa. Proszę was, kochani, bądźcie i nie bójcie się odzywać do tych ludzi chorych nas. Nieważne, czy to rak, czy inne zmagania, jakie się ma. Po prostu rozmawiajcie i byćcie przy nich. Na pewno jestem bardzo dumna ze swoich osiągnięć, z tego, że się nigdy nie poddałam i zawsze wierzyłam w siebie. I to, że po części czuję się też bohaterem.
bo jednak to jest wyczyn. Nie popaść w depresję, w załamanie, a ja nigdy tego nie zrobiłam. Może gdybym wcześniej wiedziała, co może mi się przydarzyć, może zrobiłabym badania profilaktyczne wcześniej też, na pewno. I nie lekceważyłabym sobie tego, że niektórzy mówią, no wiesz, teraz rak piersi czy rak prostaty, no wszystko jest uleczalne. Uwierzcie mi, jest. Technologia poszła bardzo do przodu. Jednak ja o mało co bym to przeoczyła, ponieważ wyczułam ten guzek w lewej piersi pod prysznicem i stwierdziłam, a może to po prostu wiek, może to menstruacja, przekwitanie, no bo to już taki wiek. Ale jednak poszłam i zbadałam i dobrze, że poszłam, ponieważ zdążyłam uratować siebie. No, bo okazało się, że był duży, bardzo duży, około 2,5 cm, no to myślę, że duży. Miałam go od roku około w sobie, nie wiedziałam i gdybym nie poszła wtedy, to mogłoby się to tak samo skończyć źle jak dla innych. Także proszę i zachęcam, nie lekceważcie takich sygnałów od waszego organizmu, bo on zawsze nam mówi w odpowiednim momencie stop, stop, stop. Zwróć na siebie uwagę i zacznij działać dla twojego dobra. Chciałabym podziękować całej mojej rodzinie, bo zawsze mogłam na nich liczyć. Same wsparcie zawsze są dla mnie otwarci i cokolwiek by się nie działo, zawsze bym mogła liczyć. A tak najbardziej to bym chciała podziękować moim mężczyznom, Mike i Randy, bo gdyby nie oni, to bym sobie nie poradziła w tej sytuacji. Mike jest totalnym wsparciem, mój ukochany partner i gdyby nie on, to chyba nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Bo już był taki moment, że ja już mu płakałam, że ja już nie dam rady dłużej, że ja już chcę stąd po prostu zniknąć. I dzięki niemu, dzięki jego wsparciu jestem tutaj, gdzie jestem i mogę, mimo to, że jest mi jeszcze dalej ciężko, patrzeć na świat w pozytywnych barwach, a nie wiecznie z negatywnym scenariuszem w mojej głowie. I Randy to jest mój bonus synek, którego kocham na życie i dzięki niemu to jest miłość mojego życia i mimo to, że nie urodziłam go i nigdy nie był w moim brzuchu, wychowuję go jak swojego i jest moim oczkiem w głowie i sam przychodzi. Mamusiu, ja cię tak kocham. I to jest właśnie, to jest coś, co daje mi napęd na lepsze jutro, żeby żyć lepiej. I dziękuję im za to z całego mojego serduszka. Chciałabym podziękować bardzo mojemu mężowi, moim przyjaciołom z Holandii, z Polski, rodzinie za to, że byli ze mną, że mówili, że będzie wszystko dobrze. A najbardziej chciałam podziękować Monice, która ona zawsze, ale to zawsze była na każdym moim wizycie u lekarza, na każdej rozmowie telefonicznej z lekarzem. Nawet w ciąży jeździła ze mną na badanie, którym sama się bałam o niej, że jeżeli u mnie znowu wyrośnie, to że Monika się zestresuje i to będzie na jej
dziecko, które nosi pod serduszkiem wpływ, ale ona zawsze była ze mną. To jest najbardziej kochana kobieta chyba na świecie. I naprawdę dziękuję za to, że byli ze mną i nigdy mnie nie zostawili. Moi najbliżsi byli dla mnie zawsze wielkim wsparciem i chyba tak naprawdę jeszcze im nigdy za to nie podziękowałam. Kochani, gdyby nie wy, nie dałabym rady. Jesteście całym moim światem. I mimo, że nie zawsze jest kolorowo, wiem, że jesteście i zawsze będziecie. To dzięki wam dzisiaj jestem, kim jestem i mogę tak naprawdę być sobą. Dziękuję wam bardzo za to. Mamo, dziękuję, że walczyłaś o mnie tak bardzo, mimo że nie było dla ciebie to łatwe. Jacek, Oliwier, dziękuję, że jesteście. Kiedy spojrzę teraz na siebie, nie mogę uwierzyć, jak bardzo zmieniłam się przez te wszystkie lata, jak bardzo moja pewność siebie, moja wartość w mojej głowie wzrosła. Przede wszystkim chciałabym podziękować za wsparcie mojej rodzinie, pomimo tego, że w momencie, kiedy mój wielomiesięczny pobyt w szpitalu w klinice w Hadze był samotny, bo niestety nie mogłam sobie pozwolić na obecność rodziny, to czułam ich wsparcie. I za to jestem bardzo wdzięczna. Niestety już dziś nie mogę podziękować mojej mamie osobiście, ponieważ 3 lata temu zmarła. I wiem, że tak bardzo jej brakowało mnie, mojej obecności w Polsce i tak bardzo czekała na mnie zawsze. No właśnie, niestety, życie nam pisze takie scenariusze, że powinniśmy być wdzięczni każdego dnia za ten dzień, kochać swojej rodziny, swoich bliskich, szanować ich i przede wszystkim żyć marzeniami. Ja bardzo dużo ogólnie mówię i chyba mają mnie dosyć. Ale może, żebym nie zaczęła znowu płakać, żebyśmy kochali się razem, żebyśmy zawsze rozmawiali, nawet na trudne tematy i żebyśmy byli dla siebie wsparciem. Może to mówiłam, to nie jest może coś, czego nie powiedziałam, ale to jest bardzo ważne, żeby być razem i cieszyć się sobą, póki jeszcze tutaj jesteśmy. Bo później, gdy nas zabraknie, to wtedy jest za późno po prostu. Wiecie, ile rzeczy chciałabym powiedzieć mojej mamie, mojej siostrze? Zawsze mamy coś niedopowiedzianego. Zawsze. Dlatego starajmy się rozmawiać ze sobą spokojnie, próbować bez emocji i kochać się, bo to słowo kocham cię czasami wstydzimy się mówić do swoich dzieci, szczególnie do dzieci. Niby to takie oczywiste. Kocham cię, kocham. No, dobra. Ale tak szczerze, bez wstydu. U mnie kiedyś tak było, ale to wszystko wiem, skąd wynika, ponieważ zgłębiam swoją wiedzę i pracuję z podświadomością. I wiem, że to wszystko jest nieprzepracowane wewnętrzne dziecko i blokady, które w nas są. Wracając do tematu jeszcze rodziny i alkoholu, właśnie przypominając sobie niespełna 2 lata temu, gdy rzucałem picie, alkohol, w ogóle rzucałem wszystko. Ja rzuciłem z dnia na dzień wszystko, co psuło mi moją głowę i w tamtym momencie bardzo pomogły mi 2 osoby. Nie będę wymieniał nazwisk tutaj, powiem tylko imiona i powiem, no w sumie mogę powiedzieć, jest to moja była małżonka, która pomimo tego, że wyrządziła mi tyle krzywdy psychicznej, bo dzisiaj wiem, że to było znęcanie się, takie alkoholiczne zachowanie faceta przychodzącego z pracy, że to ja jestem panem domu, to mi się wszystko należy. Ja dzisiaj wiem, że strasznie ją zniszczyłem psychicznie. Także rzucając nauk, właśnie Monika, moja była małżonka,
i koleżanka ze szkoły podstawowej, Agata, z którą też miałem bardzo mało kontaktu. Te dwie osoby mnie nie zostawiły. W ogóle jedna osoba obca, nie mająca pojęcia o mnie, a druga moja była małżonka, która już też jesteśmy po rozwodzie, układająca sobie inne, nowe życie. Umiała poświęcić mi czas przez telefon, czas telefoniczny, pomimo takiej odległości nie zostawiła mnie w tej czarnej dziurze, nie? Jak w tej czarnej dupie, może tak wyraźnie powiem, jakiej wtedy byłem. I bardzo mi pomogło i bardzo tym ludziom za to dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pomimo, że mam 46 lat, jednak marzenia się spełniają, ponieważ będąc nastolatkiem czy młodym człowiekiem, w czasach mojej młodości czy tam dzieciństwa, jeżeli przejeżdżał motor, zwykły motor, tam MZ-ka czy Etla drogą, to było takie marzenie, żeby takim motorem kiedyś jeździć, nie? Dzisiaj, po tylu latach, od roku jestem w rodzinie motorowej, składającej się też z czystych ludzi, czyściutkich. Chodzi o alkohol i inne środki zmieniające świadomość. Jest to KOSA i MOSA. Jest to grupa motorowa na terenie Polski, Holandii, Niemiec, Danii. No i takie moje marzenie się spełniło właśnie. Kupiłem sobie motor, prawo jazdy jeszcze nie mam, bo będę robił w tym roku już. Pojadę do Polski zrobić prawo jazdy na motor i bardzo też dziękuję, że oni mnie wspierają, bo dzięki nim, dzięki naszym spotkaniom familijnym mam tę moc, nie? Mam tę moc, że idę do przodu, że cieszę się życiem po prostu i wstaję codziennie z uśmiechem. No i bardzo im dziękuję za to. Chciałabym też powiedzieć kobietom, które żyją z takim ciężarem, gdzie są w związkach z alkoholikami lub tyranami rodzinnymi. Dziewczyny, jeżeli ktoś wam mówi, że jesteście nieładne, że jesteście nijakie, nie powinnyście być cicho, nie wiem, nie potraficie nic i jesteście bez niego niczym, nieprawda. Jesteście cudowne, najwspanialsze kobiety na świecie. Dałyście dzieciom, jeżeli macie dzieci, dajecie im życie, jesteście wspaniałymi kobietami. Trzeba walczyć o siebie, trzeba siebie kochać, nauczyć się siebie kochać. Ja i tylko ja. Tak każdego dnia doceniać swoje życie. Chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować za pomoc wszystkim dobrym aniołom, które przyczyniły się do realizacji Piękno zaczyna się w sercu. Dziękuję twórcom tego filmu, Danielowi i Jackowi. Dziękuję Marcinowi Wiśniewskiemu za reportaż i opisane historie. Dziękuję Magdalenie za stworzenie koron do sesji zdjęciowej. Dziękuję Fundacji Polka za pomoc i zaangażowanie. Oraz moim cudownym bohaterom, bez których to wszystko nie miałoby sensu. Dziękuję Dagmarze, Kamili, Basi, Emilii, Marcinowi, Galinie, Monice oraz Jadzi. Dzięki Wam każdy może dostrzec, że prawdziwe piękno nie polega na braku trudności, lecz na umiejętności ich pokonywania. Życzę nam wszystkim, abyśmy nigdy nie byli sami w naszych cichych walkach. I got something to tell you.